Jak zrobić dobrą golonkę, gotowaną w kiszonej kapuście, taką z grzybkami suszonymi, z warzywkami, taka, żeby była naprawdę palce lizać. Co będziemy potrzebować? Przygotuj sobie kapustę kiszoną. Ja akurat mam swoją kapustę kiszoną. Jak chcesz mieć swoją, to zapraszam na nasz przepis. Damy link w opisie. Ta kapusta jest akurat drobno pokrojona. Jak będziesz miał kupioną w sklepie, to musisz ją jeszcze posiekać tak, żeby była drobniejsza. Będziesz potrzebował jeszcze grzyby. Ja grzyby suszone już raz sparzyłem, odlałem wodę, umyłem, zaparzyłem i z tą wodą razem będę potrzebował takie grzyby suszone. Będziesz potrzebował ziele angielskie. Ja mam mielone. Najlepiej mielone ziele angielskie. Paprykę słodką, liść laurowy, kminek, musztardę 3 łyżki, kminek rzymski, sól, no i warzywa. Warzywa będziemy potrzebować i miód. No i oczywiście podstawa golonka. Ja proponuję golonkę tylną, dlatego że jest bardziej mięsista, jest lepsza. Przednia golonka ma to do siebie, że ma dużo żył takich, dużo ścięgien, a te tylne są takie odszynki, są najlepsze. No i kawałek słoniny wędzonej. Naprawdę niewiele, taki kawałek, żeby to rozpuścić, żeby dał aromat, żeby to po prostu golonkę przesmażyć. Będziesz jeszcze potrzebował bulion warzywny. Jak jeszcze nie oglądałeś naszego filmu, jak zrobić bulion warzywny w kostce, w takiej kostce zalewasz wrzątkiem i masz świetny bulion warzywny, bazę taką do wszystkich dań. Jak jeszcze nie oglądałeś naszego filmu, to zapraszam też. Link będzie w opisie. I taka kostka ma jakieś 800 ml. Rozpuszczasz i masz. Bulion, zobacz. Naprawdę świetny, aromatyczny. Baza do sosów. I zdrowy. I zdrowy, tak, bez chemii. Teraz pokroję słoninę. Wrzucę do garnka, żeby się już to podsmażało, żeby się rozpuściła. Wrzucamy słoninę do gara, niech ona się rozpuści. Puści tłuszcz. A ja teraz biorę się za przygotowanie golonki. Golonkę delikatnie ponakuwam, tak żeby później jak będę wmasowywał przyprawy, to wszystko ładnie przejdzie, głębiej. Uwaga na paluchy, żeby się nie dziobnąć. Teraz daję tutaj łyżkę papryki słodkiej. To jest mała łyżeczka ziela angielskiego tartego. 3 łyżki musztardy. Teraz musimy to wszystko delikatnie, porządnie wetrzeć w golonkę. Te wszystkie przyprawy. Odstawiamy golonkę, niech ona tak sobie poczeka. A ja teraz biorę się za cebulę i kroję cebulę w kostkę. Do cebuli też dokroiwam czosnek. Czosnek też drobno. Jak wolisz, to możesz przecisnąć przez praskę. Ja akurat do tego dania lubię pokrojone. Słonina już puściła ładnie tłuszcz, tak jak widać, i teraz muszę obsmażyć golonkę. Na takim wolnym ogniu, żeby się nie spaliła od razu, to żeby się ładnie zapiekła. Pamiętaj, żeby tutaj co jakiś czas przekręcać tą golonkę, żeby się po prostu nie przypaliła, żeby te przyprawy się nie przypaliło, bo będzie wszystko gorzkie. Także tu trzeba pilnować. Tak, warzywa pre na grubych oczkach, to jest marchew, seler, pietruszkę, korzeń.
Teraz pokroję drobno por. Wcześniej go umyłem. Jak i wszystkie warzywa. Jak i wszystkie warzywa, tak, tak, oczywiście. To czasami wydaje się takie oczywiste, ale dla laików gotowania informacja przydatna, bo się zapomina. Tak, tak, czasami z rozbiegu można po prostu tak z rutyny. Albo czasami ty mi mówisz, że mam umyć, a ja myślę, że to ty masz umyć. Dopiero wychodzi to w praniu. Dobrze, teraz w tym momencie dołożymy warzywa do golonek. Tak, teraz przerzucam. I dalej jest podsmażane. Tak, trzeba te warzywa warzywa. przesmażyć, tak żeby one puściły te swoje soki, swoje smaki wszystkie. Jak się lekko zeszklą warzywa, to wtedy podlejemy bulionem. Alternatywnie, jak ktoś woli, to może użyć piwo. Ja wolę akurat golonki podlać bulionem. Teraz w tym momencie dodaję 2 kopiaste takie łyżeczki soli i roztarty w moździerzu świeży pieprz. Albo zmielone, bo to jest Tak, można, najkorzystniej. tak, dokładnie. Teraz całość podlewam bulionem. Tak, żeby przykryło? Niekoniecznie, tak? Nie ma przykryć tych golonek. Bo jeszcze tu kapusta później przyjdzie przecież. Później, no. Także cały litr tego bulionu tu wlewamy. Przykrywam i tak jakieś około 2 godzin to się musi dusić teraz. Na takim w miarę Ten bulion, wolnym, tak? na takim wolnym ogniu, tak, ten bulion i tak się zredukuje. Prawie go nie będzie, także później jak dodamy kapustę. Ale to najpierw teraz jakieś 2 godziny musimy tak gotować tą golonkę, później dodajemy kapustę. A to ja jeszcze powiem. Moje golonki już 2 godziny się gotują, widać, że już ładnie dochodzą. Teraz dorzucam kapustę. Około kilograma razem z tą wodą kwaśną. Tak, wszystko tu trzeba wrzucić. Do kapusty teraz dodaję łyżkę miodu, taką kopiastą dużą łyżkę miodu. I tak jak wcześniej było gotowane pod przykryciem, tak teraz już nie będę przykrywał, żeby ten cały wywar zredukować. Bo potrzebujemy golonkę i kapustę, a ten cały bulion musi odparować, po prostu musimy go zredukować. Dodaję kminek. Pół łyżeczki gdzieś, tak? Tak. Kminek rzymski, tak trochę na czubku łyżki. Liść laurowy, 2 sztuki. I jeszcze świeżo roztarty pieprz. I to wszystko teraz będę jeszcze gotował jakieś 40-45 minut. I tak jak mówiłem, teraz bez przykrycia. Wcześniej było pod przykryciem gotowane. Grzyby, tak jak wspominałem, miałem już przepłukane, sparzone i teraz dodaję z wodą razem. Ta woda jest po prostu wywar takich z grzybów. To da nam piękny, Porządnie leśny były smak. zaparzone. Tak, były porządnie raz zaparzone, woda odlana i drugi raz zaparzone i tak trzymałem po prostu do ostygnięcia, także Teraz dopiero wszystkie składniki teraz są tak, bo już... zapomniałem o tych grzybkach, teraz je dodaję. Przyznaję się, że zapomniałem. Na koniec włożyć, tylko zapomniałeś tak, grzybów, zapomniałem dołożyć. bo wcześniej Tak. to już były. Ok. Teraz 40-45 minut, mam tu wszystkie składniki już Bez i przykrycia. gotujemy bez przykrycia. Moja golonka jest już gotowa. Zobaczmy, pięknie odchodzi mięsko od kości. Kapustka idealnie. Posmakujmy. Słuchajcie, po takiej golonce to można naprawdę góry przenosić. Idealna. Ja nie będę przedłużał. Z mojej strony to będzie wszystko. Dzięki za oglądanie. Dzięki za wszystkie komentarze. Dzięki za subskrypcję. I biorę się do jedzenia, bo
Język mi ucieka, nie powiem gdzie.